Zostałam tak wychowana, że w grudniu mam dwa podstawowe priorytety. Po pierwsze, Boże Narodzenie i to ma być fajny czas, fajne kilka dni spędzone z rodziną. A drugi, paskudny priorytet to mycie okien. W tygodniu nie ma kiedy, w niedzielę nie wypada, więc zostaje tylko kilka sobót. A ja właśnie dorwałam przepiękny papier ryżowy i powiedziałam mojemu drugiemu priorytetowi zdecydowane nie. Moje okna na mnie smutno patrzą, a ja sobie wesoło macham moje pudełko z jelonkiem. Fajne, drewniane, kwadratowe pudełko, ale jak to w drewnie bywa z małym psikusem, czyli mamy sęk. Ryby mają ości, a drzewa mają sęki. Likwidacja sęka następuje w dwóch etapach. Po pierwsze maluję pudełko białą farbą akrylową, tak jak zwykle, a po wyschnięciu nierówności wygładzam pastą. W tym wypadku użyłam primera, a gdy pasta wyschnie, wszystko szlifuję papierem ściernym i jest przepięknie. Papiery, do których poczułam miętę od pierwszego wejrzenia, wyglądają tak. I długo nie mogłam się zdecydować, które obrazki są ładniejsze i którego papieru użyć. Sarenka z szyszuniami przepiękna, ale wiewiórka to też słodziak. Widzieliście gotowe pudełko, więc wiecie, jakiego dokonałam wyboru, ale w tej chwili, mówiąc do Was, jeszcze nie wiedziałam. Na szczęście jeszcze chwila czasu mi została i na pudełku namaluję deski i kółeczka, farba akrylowa i pędzel szczecinowy. W taki tani i prosty sposób powstaną deski własnej roboty. Odrobinę białego, szarego wody i robimy maziaje. Istotne, aby szły z góry na dół, pionowo. I najważniejsze, żeby się nie przejmować, jeżeli coś nie wyjdzie, bo przecież można nasze deski zamalować na biało i namalować wszystko jeszcze raz. Do zaznaczenia szpar między deskami przyda się jakiś cieniutki pędzelek. Celowo maluję je krzywo, ale jeżeli ktoś z Was ma ochotę na idealnie proste szpary, to proszę bardzo. A teraz przyda się skośny pędzelek, czyli będzie małe cieniowanie. Oczywiście cieniowanie konieczne nie jest, ale praca lekko podcieniowana zawsze wygląda lepiej. Zresztą zobaczcie, cień wokół kółeczka powoduje, że nasza praca nie jest płaska. Kółko można podcieniować teraz albo w późniejszym etapie, to także zależy od Was. Mazy po robieniu desek trzeba zamalować. I na tak przygotowane pudełko mogę zacząć naklejać moje przepiękne obrazki z papierów ryżowych. Po głębokim przemyśleniu i wypiciu kawy na wieczko wędruje sarenka. Klej do deku, pędzel syntetyczny i lecimy. Jak zwykle klej na pudełko, potem przykładamy obrazek i wszystko klejem zaklejstrowujemy od góry. To jest papier ryżowy, więc tutaj klejenie zawsze się udaje perfekcyjnie i bez zmarszczek. Z przodu gałązka jemioły, z jednej strony konik, a z drugiej wiewiórka. Konika dodatkowo ozdobię gałązkami, które także znajdziecie na papierach ryżowych. Mała wiewiórka od razu gałązki ma, natomiast duża wędruje do środka. Gdy klej wyschnie, następuje pierwsze lakierowanie, dla mnie bardzo ważne. Teraz jeżeli mi coś nie wyjdzie, to z lakieru bez problemu to zmyję. Zieloną farbę trochę podrasowałam, czyli dodałam do zielonej szarego oraz brązowego. Przyda się jeszcze mój ulubiony pędzelek do kropkowania i jedziemy. Prosty szlaczek, a takie proste rzeczy zazwyczaj wyglądają dobrze. Idealnie równo nie jest, no ale cóż, ja się tym nigdy nie przejmuję. To jest przecież rękodzieło i odrobina naszej niedoskonałości odróżnia tę pracę od ślicznej, równej maszynowej roboty. A jak potraficie to zrobić idealnie równo, to zazdroszczę i czapki z głów. Żeby zielony szlaczek nie wyglądał ciężko, urozmaicę go kropeczkami. Wielkość kropek każdy może przecież wybrać sam. Ja do kropkowania użyłam dłutka kulkowego i myślę, że ta wielkość kropeczek jest ok. Spojrzałam krytycznie na przód pudełka i doszłam do wniosku, że jest smutne i nudne. Co prawda później ozdobię je kokardką, ale pomyślałam, że jeszcze coś dodam. Gałązka i napis, który także znajduje się na papierze ryżowym. Myślę, że jest lepiej. Wykałaczka z tępym końcem, a do tego jasna zielona farba. Dorobię prosty i delikatny rzucik wokół obrazku. Według mnie teraz praca będzie bardziej spójna i ciekawsza. Kolejny etap zdobienia za mną i w tym momencie warto jeszcze raz całe pudełko dokładnie przelakierować. Ponownie szara farba i pędzelek skośny, czyli cieniowanie. Jeżeli chcecie zacząć cieniować, to najważniejsze, aby sobie kupić dobrą farbę i dobry pędzel. Dwie rzeczy, ale to już 90% sukcesu. Wiele farb wprost nie nadaje się do cieniowania albo tego nie ułatwia.
A farby firmy Stamperia o nazwie Allegro są po prostu świetne. Wystarczy dodać odrobinę wody i cieniują same. A to jest konturówka bezbarwna, bardzo podobna do lakieru 3D, ale gęstsza i dokładniejsza. Zaznaczam nią elementy, które mają być po wyschnięciu błyszczące i wypukłe. Zanim konturówka wyschnie, ma mleczny kolor, ale po wyschnięciu naprawdę wygląda to świetnie. Do moich prac, jak zauważyliście, uwielbiam dokręcać różnego rodzaju gałeczki. Niby drobiazg, ale po dodaniu nasza praca natychmiast wygląda elegancko. A nóżki po prostu przyklejam klejem na gorąco i trzymają się świetnie. Jeszcze dołożę kokardkę i moja sobotnia praca prezentuje się tak. Patrzę przez okno, a tam zimno i leje, a moje pudełeczko prezentuje się tak. Czyli uważam, że wybór, co by tutaj fascynującego robić w sobotę, był prawidłowy. Jak zwykle listę produktów, które użyłam do zrobienia tego pudełeczka, znajdziecie na dole, czyli w opisie filmu. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.